Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Freitag z Kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie dynię z efektem zaśniedziałej miedzi. Zanim przystąpię do samego malowania dyni, przygotowuję sobie odciski, wyciski z masy modelarskiej, lekkiej masy modelarskiej z foremki Prima. Ja sobie wykorzystałam liście, które są liśćmi róży, dlatego że bardzo mi się podobał ich kształt w kontekście właśnie tej dyni. To nie są oryginalne liście, jakie ma dynia, ale takie sobie po prostu wymyśliłam. Wyciskam z foremki nie całe liście, tylko ich część i te wyciski jeszcze na mokro przyklejam za pomocą kleju Express Glue do dyni, która wyjściowo jest z masy papierowej. Są to dynie robione ręcznie, z tego co wiem to na Filipinach i mam takich przedmiotów troszkę więcej. W okresach świątecznych pojawiają się też inne dekoracje właśnie z tej masy papierowej. Bardzo łatwo się je okleja różnymi wyciskami z foremek. Te foremki przez to, że są jeszcze, te wyciski są na mokro, bardzo ładnie się dopasowują. I po przyklejeniu całość maluję podkładem do efektu miedzi. Ten podkład do efektu miedzi jest w takim kolorze szarym. Po wymieszaniu ma taką dosyć gęstą konsystencję i powoduje to, że powierzchnia będzie bardzo dobrze przygotowana pod nałożenie preparatu do efektu zaśniedziałej miedzi. On jednocześnie izoluje masę papierową, która jest bardzo chłonna. Do tego wyrównuje koloryt, bo mamy tutaj i biel, i dosyć ciemny brąz, także ten podkład bardzo się tutaj przydaje. Po wyschnięciu nakładam efekt miedzi, to jest kolor jasnej miedzi. I tak, pierwszą warstwę położyłam pędzlem szczecinowym po to, żeby dostać się we wszelkie zakamarki tej foremki i tak jakby wtłaczałam ten kolor miedzi we wszystkie te zakamarki. Natomiast byłoby większe krycie, gdybym użyła pędzla, który jest bardziej miękki i ma mniej, mniej grube włosie, czyli pędzla syntetycznego. I właśnie przy drugiej warstwie użyłam pędzla syntetycznego, który było właśnie teraz widać i ta warstwa jest już bardzo gładka i idealnie miedziana. To szare tło przestało prześwitywać, czyli dwie cienkie warstwy efektu jasnej miedzi wystarczyły, żeby pomalować moją dynię. Następnie najciekawsza część całej tej zabawy, użyję reagentu. Reagent do efektu miedzi powoduje takie właśnie niebieskie zaśniedzenie i najpierw używam go za pomocą pędzla, tak jakby robiąc takie opryski i kropeczki, a potem za pomocą pipetki zaczynam tworzyć takie spływające stróżki. W różne części, tam gdzie mam liście, wszędzie sobie ten reagent powkraplałam, polałam tą dynię, żeby powstały takie dekoracyjne pasy. I tu widać, że praktycznie nawet jeszcze w trakcie polewania ten reagent zaczyna pięknie przebarwiać moją miedź na taki zielono-niebieski, turkusowy kolor. Więc ta reakcja odbywa się bardzo szybko, ale muszę też Ci powiedzieć, że ten reagent jest bardzo silny. Tak wygląda po około 15 minutach moja dynia. I uznałam, że właśnie tego reagentu było tam troszeczkę niedużo i trochę dolałam na samej górze pędzlem i po wyschnięciu prezentuje się wszystko tak. Do zabezpieczenia pracy używam lakieru do efektu miedzi, który zatrzymuje proces śniedzenia, ale jednocześnie troszkę go pogłębia, także będzie tej miedzi, właściwie tego zaśniedzenia za chwilę troszkę więcej. Za chwilę zobaczysz, jak dynia prezentuje się po wyschnięciu. To już powoli koniec mojego projektu. Mam nadzieję, że Ci się podobało, że czujesz się zainspirowana, a teraz koniecznie wyłącz YouTube'a i biegnij do siebie pomalować coś własnego. Na pewno tak też potrafisz. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Sprawdź produkty w opisie filmu. Pozdrawiam Cię serdecznie. Pa!